Kuźnicy Kąckiej, 34 km na północ od Oleśnicy, około 1606 roku przyszedł na świat Melchior Hedloff, jeden z najokrutniejszych rozbójników XVII wieku. Jak wynika z akt sądowych, morderca, gwałciciel i kanibal. Oto jego historia. W młodości Hedloff pracował u ojca, który trudnił się wypalaniem węgla drzewnego. W okresie wojny 30-letniej Melchior zaciągnął się do wojska jako żołnierz cesarskiej armii. Okrucieństwo tej wojny mogło wpłynąć na jego psychikę. Z pewnością napatrzył się wówczas na rozmaite okrucieństwa wojny. Jeszcze jako żołnierz miał zamordować innego żołnierza, któremu ukradł pistolet, konia i ubranie. Gdy wojna 30-letnia dobiegła końca, Melchior Hedloff powrócił w rodzinne strony w okolice Oleśnicy, gdzie zajął się kłusownictwem. Z okaleczoną psychiką nie mógł odnaleźć się w nowym, powojennym świecie. Stworzył bandę, do której zwerbował swoich dwóch braci i z którą rozpoczął brutalne napady. Narzędziem zbrodni Melchiora der Schütz, strzelca Melchiora, jak powszechnie nazywano Hedloffa, były dwa muszkiety i turecka szabla. Jeden z owych muszkietów stał się dowodem jego zbrodni, ponieważ Hedloff robił na nim nacięcia potwierdzające morderstwa. Na arkebuzie naliczono 31 nacięć. Broń ta obecnie znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Był bezwzględny dla swoich ofiar, mordował, a potem grabił. Nie miał litości dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Hedloff miał być nie tylko mordercą, ale i gwałcicielem oraz kanibalem. W XVII wieku okultyzm był bardzo powszechny. Bandyta podobno dokonywał kanibalizmu właśnie dla aktów rytualnych. W aktach sądowych Hedloffa są zapiski, że zamordował ciężarną kobietę i wyrwał serce jej nienarodzonemu dziecku, które zjadł. Zgodnie z jego własnymi zeznaniami miał to sprawić, że stanie się jeszcze bardziej okrutny i szanowany. Rozbójnicy Hedloffa grasowali na Dolnym Śląsku w okolicy Oleśnicy. Książę oleśnicki Sylwiusz Witremberski nakazał organizowanie regularnych zbrojnych patroli, których celem było wytropienie bandy strzelca Melchiora. W roku 1653 wyruszono na wyprawę w poszukiwaniu zbójców. Banda jednak ciągle wymykała się z rąk obławy. W ręce grupy pościgowej wpadła jedynie żona Melchiora, Anna. Z własnej woli przyłączyła się do niej również ich córka. Ponoć wolała oddać się w ręce prawa, niż mierzyć się z nieobliczalnym ojcem. Kobiety poddano torturom, w których opisały liczne zbrodnie Hedloffa. Niedługo po tym Anna po torturach zmarła w więzieniu. Melchior Hedloff został pojmany 2 listopada 1653 roku. Poddano go ciężkim torturom, aby wyciągnąć od niego zeznania oraz przyznanie się do winy. Całej bandzie przypisuje się około 251 ofiar. Jak naprawdę było i czy liczba tych ofiar była rzeczywiście tak wielka, nie sposób odpowiedzieć. Można sądzić, że torturowany prawdopodobnie przyznał się też do niepopełnionych przestępstw, aby skrócić męczarnię. Nie ulega jednak wątpliwości, że Hedloff był okrutnym, wielokrotnym mordercą. Strzelec Melchior został osądzony w 1654 roku i skazano go na śmierć. Egzekucja miała miejsce 19 lutego na rynku w Oleśnicy. Kat wyrwał najpierw Hedloffowi wszystkie palce u rąk, a potem szarpał ciało gorącymi obcęgami. Ku uciesze tłumu na każdym rogu rynku wyrywał kawałek. W końcu skazanego zawleczono na miejsce straceń znajdujące się poza miastem. Kilka tysięcy ludzi obserwowało, jak na specjalnie wzniesionym pomoście kat łamał Melchiora kołem. Następnie poćwiartował ciało i wystawił na 4 drogach wjazdowych do miasta.
Schwytano również braci Melchiora, Maca i Georga. Stanęli przed sądem w Oleśnicy, który skazał ich na śmierć. Połamano ich kołem kilka dni po egzekucji Melchiora, 23 listopada 1654 roku.